Bum, 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 bum. Ram, pam, pam, pam. Witajcie, witajcie na kolejnym No Comment. Cieszymy się, że jesteście z nami. Cześć Tomku. Cześć Łukasz. Dzisiaj ponownie Tomek z nami. Nie jesteś częstym gościem, ale długo wyczekiwanym, bo wiele komentarzy mówiło, że czekamy na Tomka. Dzisiaj porozmawiamy o kilku bardzo ważnych sprawach i kilku jeszcze ważniejszych. Porozmawiamy o tym, kiedy wyjść z Bitcoina. Porozmawiamy o tym, dlaczego NFT-ki mogą lub nie mogą zyskać na wartości oraz pogadamy o tym, co nowego na Kandze i czego możecie się spodziewać już wkrótce. Te ostatnie wiadomości, szczególnie ważne, zostańcie z nami do końca. Na początek, Tomek, czy masz jakieś bitcoiny? Posiadam. Kiedy chcesz się sprzedać? Nigdy? A dlaczego? Inaczej, to może zależy. Okej. Zależy. Jeżeli traktuję coś jako inwestycję, to nie kupuję tego po to, żeby sprzedać to bez celu. Żeby przekierować swój kapitał na przykład z Bitcoina na coś innego, bo tylko wtedy jest moim zdaniem sens spieniężać Bitcoina kupowanego jako inwestycję, musiałbym mieć lepsze miejsce ulokowania kapitału, a obecnie niestety takiego lepszego miejsca nie widzę. No właśnie, to ta stara zasada, że jak chcemy wyjść z jakiejś inwestycji, to musimy myśleć, czy mamy możliwość wejścia w lepszą. No ale to co, to nigdy nie będzie lepszej? Tego nie wiemy, bo rynek się zmienia cały czas. Nasze otoczenie zmienia się cały czas. Nasi mili regulatorzy cały czas rzucają kłody pod nogi. Może być różnie. Więc to wszystko zawsze zależy od tego, jaka jest sytuacja naokoło tej mojej inwestycji. Bo zauważ, Bitcoin ma dużo przewag. Przewagą inwestycji w Bitcoina jest to, że jest, powiedzmy sobie szczerze, mały. Mały i stosunkowo bezpieczny. Nie zajmuje ci miejsca, nie generuje kosztów utrzymania. Fakt, musisz dbać o swoje własne bezpieczeństwo, dobrze zabezpieczyć klucze, w razie czego udzielić komu trzeba dostępów, tego typu rzeczy. Natomiast nie jest to coś, co na przykład spada na wartości, jak jakiś samochód, który byśmy kupili, albo nieruchomość, którą trzeba wyremontować co jakiś czas, a jeżeli chcemy ją wynająć, to może ktoś ją zniszczy. Coś w ten deseń. A Bitcoin jednak jest małym, bezpiecznym, stosunkowo bezpiecznym, powiedzmy tak, bo zmiennym, ale moim zdaniem bezpiecznym store of value. Właśnie to, co mówisz, jest zbieżne z tym, co ostatnio mówił Mike Saylor, naciskany przez jedną reporterkę, która właśnie mówi, no ale Mike, kiedy będziesz chciał sprzedać te swoje bitcoiny, no bo przecież chodzi o to, żeby je sprzedać. A Mike Saylor przytomnie według mnie odpowiedział, mówi, ale za co mam sprzedać? Żeby dostać jakieś papierki, jakieś nic nieznaczące dokumenty, które mówią, że może ktoś mi coś za to sprzedał. Nikt normalny by czegoś takiego nie zrobił. I przyrównał tę inwestycję w Bitcoina do kupowania wieżowca na Manhattanie. Że nikt nie kupuje wieżowca na Manhattanie z zamysłem, żeby go zaraz sprzedać. Raczej właśnie tak jak mówisz, traktuje jako miejsce przechowywania wartości, może jakiegoś wzrostu wartości tej nieruchomości i jeżeli będę potrzebował pieniędzy, to będę mógł czyli będę miał lepsze miejsce inwestycyjne. Czyli wiadomo, nie mówimy tutaj o tym, że ktoś kupuje bitcoina po to, żeby go sprzedać za miesiąc, za dwa, po to, żeby zapłacić rachunki za gaz. Mówimy tutaj o budowaniu jakiegoś majątku. Bitcoina, Mike Saylor mówi, nie sprzeda nigdy. To jest wartość sama w sobie. Wiesz, co było ciekawe? Ta reporterka mówi, pyta go, mówi, Mike, no ale przecież bitcoinem nie zapłacisz za kawę. A on mówi, wiesz co, ale wieżowcem na Manhattanie też nie. Też się nie da zapłacić. Dokładnie. Myślę, że troszeczkę przestawia nam się w głowach, jak zaczynamy tak myśleć, no bo bitcoin już nie kosztuje 100 zł czy 10 zł, jak bardzo dawno temu. Teraz ta cena jest znacznie wyższa i chyba raczej to jest bardziej bliższe nieruchomości. To chyba dobre porównanie. Czyli mówisz, nie sprzedajemy, chyba że mamy
lepszą możliwość inwestycyjną? Jeżeli mówimy o inwestowaniu. Okej. Bo drugą rzeczą jest spekulacja. No właśnie. Inwestowanie i spekulacja to są dwie różne rzeczy. Bo może mamy nadmiarowy kapitał, tak zwany ryzykowny kapitał obrotowy, który jako spekulanci na rynku, bo tak właśnie działają spekulanci, wrzucamy w jakiś instrument i w jakimś bardzo bliskim okresie czasu, skończonym dość niedalekim, obstawiamy jakiś kierunek rynku. Tak jak na przykład Rafał Zaorski shortował Bitcoina ostatnio. To nie wyszło, ale to jest spekulacja. On założył sobie jakiś scenariusz, wszedł w shorta Bitcoina, no i siłą rzeczy musiał wyjść, bo Bitcoin wiemy gdzie był, gdzie jest. Mhm. Na tym tradzie, można tak powiedzieć, stracił. Natomiast jeżeli spekulujemy, to chcemy pomnożyć kapitał wejściowy wielokrotnie, głównie albo inaczej, wtedy już jak spekulujemy najpewniej na dźwigni, żeby ten krótki okres czasu dał nam wymiernie dość duży zysk. Albo całkowitą stratę, bo to najczęściej tak niestety wygląda. No właśnie, nie? Nie mam, powiedzmy, bezpiecznych, to nie powiem, inwestycji, bo spekulacja to nie do końca jest inwestycja. Także taka jest różnica. Czyli możemy powiedzieć, Bitcoina możemy kupować z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że chcemy nie inwestować, ale budować swój majątek. To wtedy kupujemy Bitcoina po to, żeby on przechowywał naszą wartość. To, że on wzrasta, no to jest jeszcze jakby dodatkowy zysk, ale generalnie trzymamy Bitcoina i będziemy go trzymali do końca. Ja zaraz tutaj dodam jeszcze jeden scenariusz, co możemy wtedy zrobić, ale to jest budowanie wartości. Natomiast drugie rozwiązanie to wtedy, gdy kupuję Bitcoina, jak myślę, w dołku, sprzedaję na górce, a potem będę chciał go odkupić znowu w dołku. Tak mówiąc bardzo prosto. Czyli właśnie wtedy mówimy o spekulacji. To może spekulacja może mieć charakter krótkoterminowy i wtedy najczęściej gramy na dźwigniach, ale jeżeli myślimy o jakimś trochę dłuższym terminie spekulacyjnym, no to na miesiąc, dwa, no to wtedy dźwignia też wchodzi w grę, ale powiedzmy, że mniejsza, nie? Tutaj wtedy nie razy 100, tylko powiedzmy razy 5, nie? Albo razy 3. Także to tutaj ma również znaczenie. Jeszcze widzę trzecią opcję, to znaczy taką, która mi jest dosyć bliska, bo skoro mówimy, że Bitcoin to jest store of value, ale z drugiej strony widzimy niesamowity potencjał wzrostowy, o czym zaraz mam nadzieję porozmawiamy, to jest jeszcze ta możliwość, no wiem, że dzisiaj Bitcoin kosztuje $73,000, ale z drugiej strony wiem, że za rok będzie kosztował, wiem, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, a nie, że mam szklaną kulę. To jest mój scenariusz, że Bitcoin będzie kosztował $250,000 albo $350,000. No to bez sensu jest teraz sprzedawać Bitcoina, bo ja na przykład mam w tej chwili potrzebę, muszę kupić, nie wiem, samochód, mieszkanie. Nie mówię tutaj o kawie i chlebie specjalnie, raczej o czymś większym. No i teraz pojawia się pewien konflikt, nie? No bo mówię, kurczę, to sprzedać, nie sprzedać, kupić, nie kupić. Rozwiązanie jest trzecie. Możemy wykorzystać tego Bitcoina jako zastaw pod pożyczkę. No i wtedy, tak jak nie wiem, kupujemy mieszkanie i pod to mieszkanie, jeżeli kupiliśmy je za gotówkę, to pod to mieszkanie możemy wziąć kredyt, żeby uwolnić środki i móc na przykład kupić kolejne mieszkanie, bo widzimy, że jest potencjał wzrostu. Tak samo tutaj, jeżeli mam środki zamrożone w Bitcoinie, no to jeżeli ja jestem przekonany, że wzrost Bitcoina będzie wynosił 200, 300, 400%, to nawet jak zapłacę 30% odsetek, mówię tutaj czysto symbolicznie, no to nie jest koszt dla mnie. Nie? Więc opłaca się pomyśleć o tym, żeby znaleźć takie narzędzie, które pozwala nam wykorzystać Bitcoina jako zabezpieczenie do wzięcia pożyczki. I to jest też element, który na Kandze cieszy się sporą popularnością. Tak, bo zawsze trzeba też patrzeć na ogół rynku, jak to wygląda. Mamy obecnie złoto. Bogaci kupują to złoto tylko dlatego, że wliczane jest one jakby w ich majątek. I potem pod zastaw tego swojego kupionego złota, które jest de facto cyfrowym zapisem albo akcji, są w stanie wziąć pożyczkę, tak? Pod zastaw tych akcji. I w ten sposób oni
w ich głowach działa to tak, że akcje, surowce, Bitcoin, tutaj, tak jak Łukasz mówi, one przez wbudowaną w ekonomię inflację są skonstruowane w ten sposób, że długoterminowo rosną. Zawsze są tam te wahnięcia typu pęknięcia baniek, tego typu sprawy, ale stabilne asety na rynkach finansowych po prostu rosną. Dlatego i mogą rosnąć teoretycznie w nieskończoność. Shorty mogą spaść maksymalnie do zera, także tam ryzyko powiedzmy jest ograniczone. Ale asety zawsze rosną i oni biorąc na przykład pożyczkę pod zastaw tego bitcoina, który będzie rósł w długim terminie, spłacają tą pożyczkę nominalnie. Tak? I wartość fiatów przez zbudowaną inflację, moc nabywcza fiata spada. Więc oni w przyszłości spłacą ten 1 000 000, który pożyczyli, nie licząc odsetek, i to tak naprawdę będzie dla nich po tym czasie, gdy nie spłacali, tak naprawdę połowa wartości, bo ten bitcoin założę pójdzie do góry 2 razy. W długim terminie tak to właśnie wygląda i to złoto, które teraz służy jako zabezpieczenie, widzimy, że przez to, że instytucje wchodzą na rynek finansowy, ten bitcoin będzie tak samo traktowany, tak przynajmniej mi się wydaje, i tylko czekać, aż banki centralne obok rezerw złota będą trzymały rezerwy w bitcoinie. Może nawet niektóre już mają. Tutaj pospekulujmy chwilkę na temat tego, co może się wydarzyć na rynku krótkoterminowo i tak długoterminowo. Wiem, że masz zawsze swoje przemyślenia i swoje koncepcje. Ja mogę tylko powiedzieć o takiej jednej, która ostatnio do mnie przemawia. Otóż, żeby Bitcoin przerósł rynek złota, wystarczy, że wzrośnie 10-krotnie. Więc wszyscy czujemy to, że Bitcoin staje się odpowiedzią na złoto. To jest rozwiązanie nowa technologia, nowy sposób na złoto. Wygodny, szybki, tani, prosty w przechowywaniu, łatwy do zweryfikowania. W ogóle wszystkie elementy, które cechują, czy wszystkie cechy dobrego store of value mamy lepsze w Bitcoinie, łącznie z tym, że jest ograniczona podaż. Czyli nie mamy tutaj możliwości, że nagle ktoś odkryje złoża Bitcoina i nagle powie, o, będzie więcej Bitcoina. Tutaj taka mała ciekawostka. Otóż dowiedziałem się, że całkiem niedawno w Norwegii odnaleziono złoża fosforu. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli coś przekręciłem. Fosforite, to jest chyba fosfor. I te złoża fosforu są tak olbrzymie, że do tej pory dominującym producentem było Maroko. Miało chyba 70%, reszta krajów bardzo tam małe ilości, a tutaj nagle Norwegia staje się producentem, który potencjał ma na zajęcie 50% rynku. Czyli nagle olbrzymie złoża fosforu. No i co to oznacza? To oznacza, że po prostu ten fosfor trochę stanieje, nie? Bo nagle pojawia się większa podaż, więc ten fosfor będzie tańszy. Nie? No widzisz, prawidła rynku tak by podpowiedziały. Natomiast tak jak mamy w ropie naftowej, pojawia się taki OPEC, czyli taki kartel, który ograniczy wydobycie na tyle, że ten fosfor no ale to jesteśmy skazani wtedy na to, że jest jakaś rada, która w sposób sztuczny steruje rynkiem. Jesteśmy mocno wyeksponowani na ich widzimisię. Oczywiście, jak jesteśmy dużym graczem, to najpewniej sami zasiadamy w tej radzie. Natomiast jeżeli jesteśmy małym graczem, no to najprawdopodobniej nie i tylko musimy zgadywać, co oni powiedzą. Małe tło jeszcze do naszych rozmów na temat ceny Bitcoina. Wtorkowe wpływy do ETF-ów bitcoinowych. Pierwszy raz bilansowo, czyli wpływy minus wypływy, ta kwota przekroczyła $1 miliard. $1 miliard wpłynęło w ETF-y. Ale wtorek był chyba dzień po tych wzrostach. No, właśnie. W środę, bo to są ostatnie wyniki, jakie mamy, nagrywamy ten materiał w czwartek,
W środę również bardzo dobry wynik, prawie 700 milionów wpływu. No, coś się dzieje, cały czas te ETF-y są, pieniądze z rynku. No i właśnie, powiedz, co to według Ciebie oznacza? Aktualna cena w okolicach 73 tysięcy, tam trochę poniżej, czasem trochę powyżej jest w tej chwili. Ostatnie tygodnie mamy, przez 4 ostatnie tygodnie, po 4000 wzrostu tygodniowo praktycznie. Jaka jest Twoja taka predykcja, powiedzmy, do halvingu, czyli miesiąc? Ja mam podawać cenę, Nie, tak? może nie cenę, ale powiedzmy, jakie masz przypuszczenia. Nie strzelajmy numerami, ale tak, czy będziemy rośli? Czy te ETF-y jeszcze mają taki potencjał, żeby zabrać z rynku bitcoiny? Dla instytucji wzrost w długim terminie jest wpisany jakby w asset, które dostarczają. Także długoterminowy wzrost jest moim zdaniem, może nie powiem pewny, ale pewny. Natomiast krótkoterminowo, tudzież do halvingu, to nie ma znaczenia dla instytucji. A niestety one teraz mają, tak jak mówisz, bardzo duży kapitał i tam ci wszyscy gracze będą tym rynkiem bujali tak, bo na rynku liczy się obrót. Nie liczy się końcowa cena i nie liczy się, czy inwestorzy zarabiają, czy tracą, tylko liczy się obrót. Więc tak jak sobie to wymyślą, w tą stronę najpewniej pójdzie cena bitcoina. Jeżeli większość nas będzie mówiła, będzie rosło, Moon super, jedziemy i będziemy słyszeć wszędzie naokoło, że Bitcoin będzie rósł, to najpewniej Bitcoin nie urośnie, albo jak wy będziecie uważali, że będzie rósł i będziecie załadowali w Bitcoina, to zacznie spadać. I to nam się często tak wydaje, że kurczę, od razu jak wszedłem, to zaczyna spadać. Ale to niestety jest tak, że tam ci wszyscy ich analitycy monitorują ten rynek. Tam mają zatrudnione tabuny tych wszystkich analityków i mają po prostu nieskończony kapitał. I mogą tym rynkiem machać w tej nazad. I to jest zależne od tego, w jaki sposób te duże instytucje są załadowane na dany moment. Tak, no właśnie, tutaj wejście dużych instytucji mocno na pewno zachwieje rynkiem i zachwiało, no bo one, tak jak mówisz, no można powiedzieć, że biorąc pod uwagę kapitalizację Bitcoina, to one dysponują prawie że nieskończonym kapitałem, więc są w stanie zarówno wywołać totalny spadek, jak i maksymalny wzrost. Są w stanie tym rynkiem mocno zachwiać. Przypomnę, mówiłem o tym w czasie kwadransu ostatniego, ale ta historia o bitwie pod Waterloo, gdzie panowie Rothschildowi jako pierwsi dowiedzieli się o tym, że Napoleon wygrał z koroną brytyjską, w związku z czym obligacje korony brytyjskiej prawdopodobnie pójdą do góry i umocnią się, a francuskie spadną. To pierwszą rzeczą, którą pan Rothschild zaczął robić na giełdzie w Londynie, to zaczął sprzedawać obligacje korony brytyjskiej. No, sprzedawał je po to, żeby wywołać efekt paniki. Ludzie pomyśleli, że on coś wie, na pewno krążyły plotki, że tajny wysłannik do niego przyjechał. No skoro sprzedaje, to znaczy, że wie, że przegrali Brytyjczycy, w związku z czym cena pewnie pójdzie w dół. No i paniczna wyprzedaż, spadek o 95% wartości i wtedy odkupywanie tych obligacji przez Rothschilda za bezcen, za praktycznie grosze i w ten sposób zbudowany niesamowity majątek. No bo jak przyszła wiadomość, że wygrali, no to poszło wszystko do góry, nie? To jest tak samo tutaj z Bitcoinem może być. To jest też dobra odpowiedź na to twoje wcześniejsze pytanie. Kiedy wyjdę z Bitcoina? Albo kiedy wychodzić z Bitcoina? Wyobraźmy sobie, teraz jakby co, nie będę namawiał do kupowania nieruchomości. To jest przykład. Ale wyobraźmy sobie, że teraz mamy na rynku w Polsce bańkę na rynku nieruchomości. Te ceny są w ogóle astronomiczne. Nie wiem, 20 000 za metr. Tutaj no, to jest okazja. No właśnie. Także sami rozumiecie. Ostatnio też patrzyłem kredyt na 20 lat na jakieś tam mieszkanie w jakimś większym mieście. Kredyt na 550 000, jakaś rata około 5 000 złotych miesięcznie. Tego typu są sumy. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w tej bańce na rynku nieruchomości i mamy pęknięcie bańki i nagle te wszystkie mieszkania z tego 1 000 000 lecą do 200 000.
I to jest moim zdaniem dobry moment, żeby skaszować Bitcoina, wyjść do fiatów i kupić tą nieruchomość. Tak jak mówię, nie łapcie mnie, że tam wchodzić w nieruchomości, bo to jest tylko przykład. Chodzi o to, że jeżeli na rynku pojawia się jakaś okazja, wtedy warto rozważyć inwestycje. Tak jak krew się leje, jak rynki spadają właśnie, jest wyprzedaż Bitcoina, lecimy w dół. Sławek mówił, że nie wie dlaczego ten rynek właściwie spadł po wejściu ETF. Spadł, bo tak pasowało tym od ETF. Po prostu musieli trochę tak jak ja mówiłem też, powiedział głupotę ostatnio, bo powiedziałem na którymś comments, że moim zdaniem Bitcoin jeszcze zejdzie do 25 000. Ale to jest tylko dlatego, że uważałem, że oni jeszcze przedłużą ten czas oczekiwania na te ETF-y, że one wyjdą później i jeszcze będą chcieli zdołować ten rynek na tyle, żeby jak najwięcej Bitcoina zakumulować i puścić rynek do góry. Niestety tak to działa. No dobra, czyli Bitcoin raczej ma perspektywę pozytywną. Będziemy widzieli wzrosty. No ja jestem byczo nastawiony, jak zawsze uważam, że Bitcoin to jest cały czas niesamowity potencjał, no bo naprawdę uważam, że stabilizacja rynku Bitcoina nastąpi dopiero wtedy, gdy jego kapitalizacja, ta rzeczywista, nie teoretyczna, tylko rzeczywista kapitalizacja osiągnie mniej więcej poziom złota, a to oznacza, że ta teoretyczna kapitalizacja w mojej ocenie musiała wynieść dwa razy tyle. I dopiero wtedy zaczniemy mieć poziomy takie prawdziwe, a może nawet większe, bo się może okazać, że sporo pieniędzy pojawi się nowych i jakby kwotowo będziemy mieli większe wzrosty, ale wartościowo powiedzmy w tym kierunku, czyli około 20 razy. To jest wartościowo moje przewidywanie, co cenowo może oznaczać 30-40 razy wyższa cena w perspektywie 10 lat na przykład. Tak jak dobrze powiedziałeś, w perspektywie 10 lat, bo zauważmy, że po drodze możemy mieć jeszcze dwie bessy i możemy gdzieś być na pułapie nawet niższym niż teraz. Oczywiście. To przytoczę jeszcze raz. Mieliśmy taki, na chyba kwadransie również mówiliśmy, że w czasie hossy pullbacki, czyli takie gwałtowne spadki ceny o 30%, 35%, to jest reguła. To jest standard, że w czasie takich hoss są takie spadki. No i teraz, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby kupować Bitcoina, no to może wpaść w taką pułapkę, w jaką wpadł mój znajomy, który mówi: Łukasz, Bitcoin kosztuje 30 000, nie mówię teraz o tobie, 30 000, 35 czy tam coś takiego, on musi spaść poniżej 20, będę kupował. On trochę mniej kosztował i spadł poniżej 20, chyba on spadł do 28, do 18. 16 nawet tak, a on mówi: nie, musi być 12. 12 000 musi być. No i pamiętam tą rozmowę z nim i mówię: słuchaj, wyobraź sobie, że kupiłeś tego Bitcoina za... ile myślisz, Bitcoin będzie kosztował? On mówi: $1 000 000. A on mówi: to słuchaj, czy to ma dla ciebie znaczenie, czy ty zarobisz 987 000, czy 983 000 na tym Bitcoinie? Czy to jest różnica? Czy jesteś gotowy zaryzykować 980 000 zysku tymi 2 czy 3, czy nawet 5 000 dolarów? No i on mówi: nie, to tak nie należy patrzeć. Efekt był taki, że kupował Bitcoina za 40 000 dolarów i oczywiście jest w tej chwili zadowolony, ale to jest ta różnica. Pamiętajmy, czekanie na idealny dołek to jest zabawa w kasyno. Tak samo jak czekanie na idealną górkę, to też jest zabawa w kasyno. Nigdy na coś takiego nie trafimy, dlatego, przynajmniej ja nie trafię, dlatego zachęcam osobiście do tego, żeby przemyśleć strategię DCA, czyli ciągłego kupowania tutaj Bitcoina. I proszę bardzo, za kamerą siedzi człowiek, który właśnie dzisiaj mi powiedział: Łukasz, ponad 100% zysku. Ponad 100% zysku. W jakim okresie? Od czerwca, czyli troszeczkę ponad 8-9 miesięcy. Rewelacja. To jest moim zdaniem najlepsza możliwa rekomendacja. Tak dobrany, prosty,
algorytm. Nie kupujemy 100 zł tygodniowo, nie patrzymy na cenę, nie martwimy się tym. I co? I na Kanze mamy taki mechanizm. Mamy. I Zachęcamy. dalej kupujesz. Co? I dalej kupujesz. Dalej kupujesz. Oczywiście. Dalej kupuję. Będzie za 80 też będziesz kupował? Oczywiście. Ja mam zasadę, że kupuję, nie patrząc na cenę. Mówiłem tak o Dodge'ach, mówiłem o Litecoinach, mówiłem tak o Ethereum, o Kanze, o Bitcoinie. To są tokeny, które uważam, że w ten sposób warto kupować. Nie mam tu perspektywy miesiąca, roku czy 2. To jest perspektywa dużo dłuższa. Może zostawię w spadku dzieciom, a może jak będę mógł i będę chciał i będę miał taki kaprys, zużyję to na swoje przyjemności, ale to jest sposób na budowanie majątku, bo przypomnę, z dotacji i kredytów to ciężko majątek zbudować. Ja mam trochę zmodyfikowaną tą strategię No. DCA, taką mam swój smaczek dodany. To może zautomatyzujemy to na Kanze. Może. Nie byłby zły pomysł. Ja też używam strategii DCA, ale jest trochę inna. Bo tak jak powiedziałem o tym pęknięciu banki nieruchomości, jak są te spadki, leje się ta krew, to wtedy jak powiedzmy, że kupuję tak samo jak ty, czyli wydaję sobie te 100 zł tygodniowo na Bitcoina, ale jak są spadki o 30-40%, to wydaję 300. Ale w stosunku do czego ten spadek? Od ceny, do jakiej doszło. Po prostu rypło, a to wydam więcej. I wydaję więcej przez najbliższy miesiąc, a potem się uspokaja, rynek znowu się stabilizuje, wracam do 100. Okej, czyli bardzo ciekawa strategia. Zróbcie ze Sławkiem Excela. No, to nie zróbcie, tylko Sławku, Dobrze, Sławku. zamówienie na Excela DCA połączone z tymi sygnałami spadkowymi. Ja wiem, że Sławek pracuje również nad mechanizmem związanym z krzyżem śmierci i gwiazdą Morningstar poranną, czyli tymi formacjami, które wskazują zapowiadają wzrosty i zapowiadają spadki. To byłby ciekawy eksperyment. Można byłoby pokusić się o to, czy będą lepsze efekty, bo dla mnie to jest kluczem. Czy ponosząc większe ryzyko mogę liczyć na znacząco, istotnie lepsze Czyli tak jak efekty. mówię, jak krew się leje, kupujemy. Oczywiście. Sprawdźmy. Tak. Słuchajcie, przechodzimy do drugiego tematu. Tutaj rozmawialiśmy przed programem z Tomkiem o NFT-kach. Tomku, powiedziałeś mi, że NFT-ki nie zadziałają tak jak sztuka i nie zyskają takiej popularności, czy nie staną się zamiennikiem sztuki. Dlaczego tak uważasz? Bo pytanie jest, czym jest sztuka dla obecnego może nie tyle systemu finansowego, co dla ludzi bardzo zamożnych. Sztuka jest właśnie tym, czym może być Bitcoin w czasach nowożytnych. Czyli ma wszystkie właśnie te plusy, które ma Bitcoin. Jest mała, ma bardzo dużą wartość, gigantyczną płynność. Jej utrzymanie nie jest kosmicznie drogie w porównaniu do tego, jaką wartość reprezentuje. Także ludzie bardzo, bardzo majętni ładują pieniądze właśnie w sztukę. I teraz pytanie jest, dlaczego oni to robią? No właśnie, opisałeś mi jeden scenariusz pokazujący, jak można dokonać całkiem konkretnych oszczędności podatkowych, wykorzystując do tego sztukę. Tak, ale zanim może o tym opowiem, jeszcze powiedzmy, jak działają te międzynarodowe domy aukcyjne. Nie wiem, czy to się nazywa dom aukcyjny, chodzi mi o Freeports z angielskiego, gdzie tak naprawdę ta sztuka jest przetrzymywana, bo obecnie większa część tej sztuki, tryliony dolarów w sztuce, nie jest trzymana w muzeach, na wystawach, tylko właśnie w magazynach, hangarach, zawinięta właśnie, szczelnie chroniona, gdzie nie wiemy, kto jest właścicielem i tak dalej. Bo trzeba powiedzieć, że tak jak mamy SEC i KNF-y i inne instytucje regulujące rynki finansowe, to rynek sztuki nie jest w ogóle regulowany. Więc
Nawet dochodzi do takich rzeczy w tych domach aukcyjnych, że jeżeli kupujemy sztukę od siebie, to nie wiemy, kto jest sprzedawcą. Nie wiemy, kto kupuje, robi się to przez spółkę, tam nikogo nic nie interesuje i wszystko jest w porządku. Ale tak to niestety jest, jak w grę wchodzą wielkie pieniądze. No właśnie, bo to jest rynek dostępny raczej dla graczy, którzy mają nie $100,000, ale mają raczej powiedzmy 10-100 milionów dolarów do wydania. Tak. Łatwiej jest dużo przechować właśnie gigantyczną wartość w takim małym przedmiocie, niż kupować sobie właśnie wieżowiec na Manhattanie. Tak? To jest duże, kosztuje w utrzymaniu, potem ciężko to może sprzedać. Nieważne. A w jaki sposób, dlaczego uważam, że NFT-ki nie będą sztuką? No właśnie. Bo sztuka obecnie, w obecnym jakby otoczeniu rynku finansowego i jest narzędziem. NFT-ki są często przez ludzi porównywane, że to jest taka nowoczesna sztuka. Nie? Tylko że oni mają już zbudowany rynek właśnie tej sztuki i teraz wspomniałeś o tym, w jaki sposób za pomocą sztuki można by było uniknąć sobie podatku. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy osobę, która maluje obrazki. No i skończyła tam Akademię Sztuk Pięknych, czy co to się tam kończy i całkiem nieźle rysuje, nie? I nikt jej nie zna. No ale ty masz bardzo dużo pieniędzy i masz firmę przynoszącą bardzo duże dochody. No i wyobraźmy sobie, że ty teraz idziesz do tej osoby i mówisz, kurczę, jakie piękne są te twoje obrazy. Ja kupię od ciebie tą twoją kolekcję, dam ci za to, nie wiem, $500,000. I tam ta osoba myśli, $500,000. I jaka kasa, dobra, to robimy. No i w ogóle załatwimy ci wystawę dzieła sztuki, tam się poznasz Promocja, ze świadkiem. Tak. Dokładnie. I mamy tutaj wystawę dzieł sztuki, wszyscy się tam poznają, nagle się okazuje, że to jest ten nowożytny Picasso, mamy to jest sztuka nowożytna, najlepszy po prostu artysta XXI wieku. Albo artystka. Odkrycie tak, XXI wieku. Dokładnie, to jest to. I teraz, co się stało na samym początku? Ja, jako ta bogata osoba, kupiłem za te $500,000 całą kolekcję obrazów. I teraz wyobraź sobie, że ja wezmę 2 obrazy z tej kolekcji i oddam je do muzeum. Tam ci wszyscy wiedzą, o, to jest ten artysta, to jest XXI wiek, to jest normalnie nowożytna Mona Lisa. I wyceniają ten obraz. Ile warty jest ten obraz? $100 milionów, a ten drugi 200 milionów, razem $300 milionów. I wyobraźmy sobie, że jak ja robię taką darowiznę tych $300 milionów z własnych środków, to nagle się okazuje, że mam bardzo duży odpis od podatku. Tak 20%. Nie? Można mniej, tak. I właśnie zapłaciłem o 20%. 60 milionów. Tak, 60 milionów. Zarobiłem $60 milionów. Wystarczyło, że wypromowałem nowego Picassa. Tak, no to są rozwiązania dostępne faktycznie tylko dla bogatych ludzi. I zauważ. A z NFT-kiem dlaczego tego nie zrobić z NFT-kiem? No tak samo można. Z NFT-kiem może kiedyś do tego dojdzie. Natomiast trzeba zrozumieć, że to już jest coś, co działa na rynku. Masz ustabilizowaną pozycję i masz konkretną nie tyle potrzebę, co masz use case tej sztuki. Nie? To nie chodzi o to, że ten krzyk jest jakimś super obrazem, pięknie namalowanym i tak dalej. Nie? Tylko chodzi o tą jego wartość i w jaki sposób się doszło do tego, że ta Mona Lisa jest warta te miliony, tryliony dolarów. Zobaczymy, jak potoczy się na rynku kryptowalut, natomiast faktycznie można powiedzieć, że w tej chwili okazuje się, że te narzędzia, te mechanizmy, które były wykorzystywane przez samych najbogatszych ludzi na świecie, nagle stają się dostępne dla mas, dla tych, którzy do tej pory, można powiedzieć, żyli za żelazną kurtyną, inną niż ta, która istniała wcześniej, tylko za taką kurtyną, gdzie nie ma wstępu nikt z parweniuszy. To trochę przypomina te coroczne zjazdy bogaczych, na przykład na World Economic Forum, gdzie ludzie najpierw
lecą prywatnym odrzutowcem, każdy oczywiście swoim, no bo przecież nie będą lecieli razem, po czym wsiadają na lotnisku do elektrycznego samochodu, który właśnie skończył ładować się od agregatu diesla, no bo przecież on nie będzie jechał dieslem, tylko i przyjeżdżają i rozmawiają na temat tego, jak szkodliwa jest produkcja dwutlenku węgla, jak należy ją ograniczyć. Oczywiście te wszystkie ograniczenia mają dotyczyć nie ich, tylko tych innych, tego plebsu, tych wszystkich, którzy są po tej drugiej stronie kurtyny, a my teraz nagle mamy taką sytuację, że właśnie ta kurtyna trochę się rozdarła, ta zasłona symbolicznie została rozdarta. Ale tak jak mówię, dlatego teraz te wszystkie regulacje są po to, żebyśmy to my, jako ci mniejsi, którzy są właśnie za tą żelazną kurtyną, to żebyśmy my tam pozostali. Tak, oni próbują zszywać, nie? Tak. Zobaczymy, czy się uda. Mam podejrzenia, że trochę tak, ale koniec końców jednak wygramy. Będzie może przez chwilę trudniej, może będzie w niektórych miejscach, bo nie wiem, czy wszędzie, ale może się okazać, że będą próby jakiegoś obostrzenia. No wiemy, że w Polsce jest pomysł na wprowadzenie pewnych przepisów. Dla mnie zawsze kluczowe pytanie jest, na ile możliwe będzie przestrzeganie czy egzekwowanie tych przepisów, bo to jest jeden z kluczowych elementów. My możemy sobie wyobrazić dowolne przepisy, regulacje, ale jeżeli ich nie będziemy w stanie egzekwować, no to nie będzie to martwe. Uwaga, uwaga, łamiąca wiadomość, bardzo ważny komunikat. Tomku, oddaję Tobie głos. Skoro mówimy dziś już o tych wszystkich dziełach sztuki, chciałem nadmienić, że nasza bitcoinowa Mona już się wysprzedała. O! Ale dama z Ethereum jeszcze nie. Mamy z tego, co mój kajecik mówi, 3 sztuki koszulek. 3? Dobra, 3. Jeszcze 3. Dobrze wiem. Jeszcze 3. 3 sztuki koszulek w rozmiarach takich, jak znajdziecie na naszym Kanga Shopie. Także zapraszam. To ostatnia szansa, żeby nabyć coś lepszego niż NFT. A teraz porozmawiajmy o Kandze. Słuchaj, Tomku, mówiliśmy o Kandze 2.0, mówiliśmy o kilku nowościach. Jedną z rzeczy, których nie zapowiadaliśmy na Kanga 2.0, były na przykład airdropy. Airdropy dla posiadaczy tokenów KNG i tutaj uwaga, jesteśmy już po pierwszym airdropie, taką mam nadzieję, że ten airdrop już został przeprowadzony, bo ma być zrobiony w piątek. Specjalnie dla wszystkich posiadaczy POS-a KNG w ilości powyżej 200 lub więcej tokenów KNG. To te osoby, które mają tyle na POS-ie, wezmą udział w airdropie. Są 3 pule czy 3 rodzaje przynależności. Pula pierwsza od 200 do 500 KNG, druga od 500 do 2000 i dla tych, którzy posiadają powyżej 2000, różnica nie jest duża, jeśli chodzi o nagrodę. Ten airdrop jest czysto symboliczny, to jest taki prezent. Potraktujmy to w ten sposób, że to nie jest, nie ma się nijak do wartości tego POS-a, ale to jest po prostu pewien prezent, jakaś zachęta. Prosiliście nas, żebyśmy coś takiego robili. Teraz uwaga, ponieważ zgłasza się do nas bardzo dużo projektów, które chce zrobić ICO czy IEO i my to IEO przeprowadzamy na Kandze, dostajemy od tych projektów w ramach naszych rozliczeń również tokeny, które będziemy rozdawali właśnie dla posiadaczy tokenów KNG i tego typu akcji możecie się spodziewać więcej. Przynależność do progu jest robiona na podstawie snapshota stanu kont POS-owskich w pewnym ukrytym czy niejawnym terminie i po zrobieniu tego snapshota informujemy. Ten snapshot był robiony w poniedziałek i na podstawie stanu kont w poniedziałek będziemy mieli przydzielony airdrop. Ale nie o tym chciałem. Chciałem porozmawiać o też związanej z POS-em KNG, ale nowej funkcjonalności. Otóż wprowadzamy coś takiego jak halving. Czy możesz, Tomku, krótko powiedzieć, o co chodzi nam z tym halvingiem? No, pomysł jest taki,
Żeby nowi jakby bywalcy na Kandze, nowi użytkownicy mieli możliwość dogonienia tych, którzy są na Kandze dłużej. Bo teraz doszliśmy do takiego wniosku, tak przynajmniej mi się wydaje, ja sobie tak tłumaczę, że dla nowych osób wchodzących do ekosystemu Kangi sama inwestycja w KNG może nie być na tyle zachęcająca, przez to, że wpłacając de facto środki na POS są od razu stratni, bo ci, co trzymają bardzo, bardzo długo i zbudowali sobie bardzo duży bonus, dostają wagowo więcej za tą samą ilość KNG niż oni jako nowi użytkownicy. Więc żeby po jakimś czasie ta ich inwestycja w KNG miała perspektywę krócej niż długoterminową i żeby to zachęcało nowe osoby do wchodzenia do ekosystemu Kangi, żeby ten sam POS był dla nich lepszą opcją, to chcemy wprowadzić halving w zależności od tego, do jakiego poziomu nagrody autobonusu tak naprawdę, czyli zwiększenia siły nabywczej naszych Kang na POS-ie, będziemy ten dzienny przyrost autobonusu ciąć o połowę. W tej chwili ten przyrost wynosi 0,3 tak zwanego punktu procentowego, czyli po 10 dniach mamy 3% bonusu, po 20 dniach mamy 6% bonusu, po 100 dniach będziemy mieli 30% bonusu. A jak to będzie teraz? Po wprowadzeniu zmiany oczywiście. Będziemy mieli bodajże będziemy mieli halvingi co 200 dni. Tak. To znaczy, że od początku POS-a będziemy dostawać bodajże pół punktu procentowego na sam start. Czyli po 10 dniach będziemy mieli 5 punktów bonusu, po 20 10, a po 200 już będziemy mieli 100% bonusu. Tak. I później następuje halving i przez każdy następny dzień przez okres kolejnych 200 dni dostajemy już 0,25 punkta procentowego. Czyli po 400 dniach trzymania na POS-ie od zera będziemy mieli już 150% bonusu. A potem kolejne 200 dni, kolejne przyrosty, coraz wolniejsze, ale efekt jest taki, że górny bonus może wynieść, to wynika z matematyki, 200%, czyli jakby mam 200 dostaję nagrodę, tak jakbym miał zgromadzone 3 razy więcej Kang niż mam w tej chwili na portfelu, o 200% więcej. Czyli mając 1000 Kang będę dostawał nagrodę, tak jakbym miał tych Kang 3000. No dobrze. Rozwiązanie dobre, bo zwiększa zapotrzebowanie, zachęca bardziej użytkowników do wkładania do POS-u, w związku z czym liczymy, czy spodziewamy się większego popytu na tokeny KNG, no bo trzeba będzie wpłacić, ale tam jest jeden mały albo dwa haczyki. Po pierwsze, czy każdy może włączyć autobonus? Nie, zmiana będzie taka, że autobonus będą mogły włączyć osoby, które mają na swoim koncie POS-owskim przynajmniej 100 KNG. Czyli dopiero jak mam 100 Kang, będę mógł włączyć ten mechanizm autobonusu, czyli to, że nagrody w sposób automatycznie wchodzą mi na POS i zwiększa mi się pula autobonusu. No dobrze, a co z tymi, którzy mają mniej niż 100 Kang? Oni swój autobonus po prostu stracą. Czyli ich wartość nabywcza Kang będzie bazowa 1 i nie będzie rosła. Czyli jeżeli ktoś w tej chwili miał włączony autobonus, ten autotransfer, to ten autotransfer zostanie mu wyłączony i stanie się to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dokładny termin będziemy podawali na kwadransie z Kangą z tygodniowym wyprzedzeniem. Także jeżeli ktoś posiada w tej chwili 178 Kang, 98 Kang, no to warto dokupić 2 Kangi, żeby mieć te 100 Kang i zabezpieczyć sobie ten autobonus, który może nam się już jakiś pojawił. No dobrze, ale są ludzie, którzy mają w tej chwili na przykład 250% bonusu, no bo trzymają już długo. Co z nimi? Skoro do 200% może dojść maksymalnie, to o ile będzie przyrastało tym? Im, podejrzewam, przyrastać już nie będzie. Dokładnie, czyli jeżeli ktoś ma autobonus powyżej 200%, to
ten współczynnik przyrostu spadnie do zera, ale uwaga, nawet jeżeli mamy więcej niż 200, to pozostanie tyle, ile jest, ponieważ wprowadzamy kolejną zmianę, kolejną modyfikację. Otóż wiele osób zarzucało, że w momencie wypłaty z POS-a cały autobonus jest stracony. Otóż my postanowiliśmy tutaj wyjść naprzeciw i mówimy, w momencie wypłaty, która będzie jeszcze ograniczona ilościowo w ciągu roku, ta wypłata, jak ją zrobimy, spowoduje obniżenie nam tego autobonusu o połowę. Czyli jeżeli miałem 150% autobonusu i jednak stwierdziłem, muszę trochę Kang sprzedać i chcę wypłacić z POS-u, to w tej chwili by mi się autobonus wyzerował, ale po wprowadzeniu nowych reguł ten autobonus ze 150 spadnie mi do 75% i będzie przyrastał zgodnie z zasadami, które mówiliśmy, czyli na podstawie widełek. Czyli anulujemy sobie wypłacamy z POS-a dla 150%, spada nam do 75%, aczkolwiek dostajemy wtedy dzienny przyrost dwukrotnie wyższy, czyli będzie 0,5% i przez najbliższe 50 dni do tych 100% jedziemy sobie 0,5% dziennie. Dokładnie. A tak mielibyśmy 0,25%, jeżeli byśmy tej wypłaty nie zrobili, więc ta kara nie jest tak dotkliwa. Nie jest tak dotkliwa. Tak, no o to chodziło, czyli mamy z jednej strony szybszy przyrost na samym początku, większą zachętę dla tych, którzy zaczynają. Z drugiej strony dla tych, co uzbierali ten autobonus, likwidujemy karę, taką bardzo dotkliwą w postaci wyzerowania autobonusu. Ten autobonus będzie zmniejszony o połowę, więc jeżeli ktoś miał na przykład 250% bonusu, no to mu spadnie do 125%. Dokładne informacje, kiedy to będzie wprowadzone, będziemy informowali Was z tygodniowym wyprzedzeniem. Oglądajcie Kwadras z Kangą, a skoro mówię o tym, że te informacje pojawią się na Kwadransie z Kangą, to oczywiście pamiętajcie, subskrybujcie, dzwoneczek, łapka w górę, tak żebyście byli poinformowani o tym, co będzie na naszym kanale mówione, żebyście nie przegapili żadnego naszego materiału i nie przegapili żadnej ważnej wiadomości. To był ciężki temat, ten bonus, halving i tak dalej. Na pewno będziemy go jeszcze poruszali, ale Tomku, chyba nadszedł czas na to, żebyśmy przeszli do ulubionej przez wszystkich części Kanga No Comment, czyli fakty, nie mity. Powiedz mi, jaki jest Twój dzisiejszy fakt? Jeżeli czujemy, że mamy może trochę nieświeży oddech, a nie mamy dostępu ani do jakiejś takiej gumy, ani miętówki, to polecam zjeść ogórka. Podobno działa na te wszystkie bakterie i niweluje nam ten nieświeży oddech. Mam nadzieję, że to nie była jakaś aluzja, ale wiem, że to rozwiązanie działa. Faktycznie zjedzenie ogórka pomaga i to trochę lepiej nawet niż Tic Tac czy Mentos. A ja mam trochę inny fakt. Otóż znowu zachęcam do samodzielnych testów. I dajcie znać, jak Wam wyszły. Otóż okazuje się, że człowiek pozbawiony bodźców zewnętrznych, z zasłoniętymi oczami, nie jest w stanie iść prosto. Tylko zawsze będzie robił kółka. I tym ciekawym faktem kończymy dzisiejszy No Comment. Mam nadzieję, że nie zbłądzimy nigdzie po drodze. Do zobaczenia, trzymajcie się, łapka w górę, dzwoneczek, lubimy to, no i zapraszamy na najbliższy 90 subskrypcji. Brakuje nam 90 subskrypcji. Tomek dobrze zauważył, widzimy tutaj nasz znacznik 9910 subskrypcji. Chcemy, żeby było ich więcej? 1 000 000. Ale tak, więcej. Mam nadzieję, że na najbliższym kwadransie z Kangą będziemy mogli ogłosić, że mamy 10 000, więc pomóżcie nam w tym, udostępnijcie ten materiał, zasubskrybujcie, to jest dla nas ważne. Cały czas mamy poczucie, że YouTube nas nie lubi, nie przepada za nami, a my nie będziemy aż tak bardzo chcieli dostosowywać się do tego, żeby ten algorytm nas polubił. Chcemy raczej być rzetelni i mówić prosto w oczy to, co myślimy i o tym, co się wokół nas dzieje. Na koniec okrzyki. Jaki Twój okrzyk? Teraz okrzyki, tak? Tak. Uwaga.
Ja mówię swój. No, BCK, no właśnie. Bitcoin ciągle królem. A jaki twój? Ktoś tam o Litecoinie ostatnio mówił. A jakbym wymyślił sobie LCK. LCK. Litecoin ciągle królem? Litecoin. Chociaż. No słuchajcie, i z tym niepewnym komunikatem Was zostawiamy. Do zobaczenia we wtorek. Cześć. Cześć. Ja nie mogę tak siedzieć, mi żona powiedziała. Czy tak jest dobrze? Nie, bo Tak nie. tak nie. Czyli co? Bum, 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 bam, 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 bam. Ale czemu już nie ma ram, param, pam, pam, tylko jest bum, pam, pam, bam, 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 bam. 3, 2.